W 1997 roku w Polsce rynek telefonów komórkowych dopiero się rozkręcał, a handel sprzętem GSM był pełen niebezpieczeństw i tajemnic. To właśnie w tym świecie, pod lasem w Komorowie, doszło do jednej z najbardziej brutalnych zbrodni tamtych lat. Młoda studentka zaplanowała coś, co na zawsze zmieniło życie dwóch dealerów telefonów. Historia pełna zimnej kalkulacji, strzałów i zaskakujących zwrotów akcji. Poznajcie prawdziwy przebieg tej makabrycznej sprawy. Być może część z Was doskonale pamięta tę sprawę. Była o niej mowa w mediach przez wiele miesięcy. Emocje wciąż były żywe na długo po wyroku. Jednak młodsi słuchacze mogą jej nie znać, a ta historia, brutalna i niepojęta, naprawdę wydarzyła się tu, w Polsce, a nie w żadnym scenariuszu filmowym. Lata 90. Polska gospodarka rozwija się w szalonym tempie. Nowością są telefony komórkowe, najczęściej marki Nokia albo Motorola. Były wtedy dobrem luksusowym i nie każdy mógł sobie pozwolić na taki zakup. Boom na komórki wykorzystuje sieć Era. To właśnie dla tej firmy pracują dwaj młodzi i energiczni handlarze. Paweł S. i Piotr A. są pewni siebie, zawsze pod telefonem, rozpoznawani na targowiskach. Z tego żyją. Szybki obrót sprzętem daje im niezłe pieniądze i względną niezależność. Do tej układanki dołącza ona, Małgorzata R., studentka resocjalizacji, osoba, którą znajomi postrzegają jako rozsądną, spokojną i poukładaną. Jednak za tą maską kryje się przebiegłość i determinacja. W jej głowie powstaje plan, który będzie tragiczny w skutkach. Pod przykrywką domniemanej transakcji organizuje spotkanie z dealerami. Warto dodać, że Małgorzata R. także miała epizod pracy w salonie operatora Era. Właśnie tam poznała Piotra A. i zdobyła kontakty, które zamierzała później wykorzystać w swoim ryzykownym planie. To praca w telekomunikacji otworzyła jej drzwi do świata handlu i do, jak się później okazało, tragicznej historii. Małgorzata nie działa sama. Do swojego chorego planu wciąga młodszego brata, Pawła R. i dwóch jego rówieśników. Dla wszystkich liczy się tylko jedno – szybki zysk. Paweł S. i Piotr A. dostają ekscytującą ofertę: sprzedaż ponad 30 telefonów komórkowych, sprzętu wartego wtedy fortunę. Mają się spotkać w lesie pod Komorowem. Ponoć tam znajduje się siedziba tajemniczego klienta prowadzącego klub filmowy. Pewni sukcesu jadą na umówione miejsce z kartonami pełnymi telefonów sieci Era. Całą transakcję wymyśliła Małgorzata, podsuwając historię o zakupie telefonów dla znanego polskiego aktora i jego klubu filmowego. O tym, że mężczyźni byli wciągani w pułapkę, nie mieli pojęcia aż do ostatnich sekund. Według późniejszych ustaleń śledczych za tą jedną sprzedaż Piotr A. mógłby zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. To kwota, na którą przeciętny Polak pracowałby przez 3 lata. Tymczasem dzień wcześniej, pod osłoną nocy, ktoś kopie w lesie głęboki dół. To nie jest miejsce na negocjacje, lecz pułapka. Kiedy bohaterowie docierają na miejsce, są kompletnie nieświadomi, co ich czeka. Po krótkiej rozmowie padają strzały. To nie był rabunek pod wpływem impulsu. Wszystko, od fałszywych telefonów przez wyznaczenie miejsca po przygotowanie grobów, zostało zaplanowane. Jeden z dealerów walczy o życie. Zostaje dobity łopatą, oprawcy chowają ciała w dole, zakopują, a telefony zabierają, by szybko spieniężyć na jednym z warszawskich targowisk. Krótko po zbrodni Małgorzata pojawiła się na warszawskim bazarze i sprzedała wszystkie telefony za sumę, która w tamtych realiach była fortuną. Dzień mija. Dilerzy nie wracają do domu ani nie odbierają telefonów. Rodziny i współpracownicy zaczynają się niepokoić. Mijają godziny, potem dni, aż w końcu sprawa trafia na policję. Nikt nie wie, co się wydarzyło. Policja trafia jednak na ciekawe ślady. Na pobliskich działkach działkowcy widzieli podejrzanych młodych ludzi i słyszeli dziwne dźwięki, które mogą być strzałami. Trop prowadzi do Małgorzaty R., choć na początku nikt nie wierzy, że niepozorna studentka mogła zaplanować tak krwawy czyn. Nikt z sąsiadów nie spodziewał się, że spokojna studentka jest zdolna do zbrodni z pełną premedytacją. Media rozpisują się o tej sprawie miesiącami, to był precedens. Kobieta, która nie zabiła w afekcie,
lecz chłodno planowała i pociągnęła za sobą młodego brata. Psychologowie analizują motywy. Pazerność, bezwzględność, brak skrupułów to nie była mafia, nie było powiązań z grupami przestępczymi, po prostu wyrachowanie i chęć zysku. W śledztwie kluczowe okazuje się jedno: łamie się kierowca taksówki, który pomagał sprawcom wyjechać z lasu. To on ujawnia dramatyczne szczegóły i wskazuje współuczestników tragedii. Opinia publiczna nie wierzy, że to wszystko nie jest wymysłem. Zdjęcia z miejsca zbrodni i opisy z procesu mrożą krew w żyłach. Na ławie oskarżonych młodzi ludzie z Małgorzatą R. na czele. Jej postawa zaskakuje wszystkich. Jest spokojna, wręcz chłodna. Nie okazuje skruchy, nie szuka alibi. Ta historia sprawiła, że wielu handlarzy telefonów zaczęło patrzeć na swoje interesy zupełnie inaczej. Dziś, po tylu latach, Małgorzata R. wciąż odbywa wyrok dożywocia w jednym z polskich zakładów karnych. Z dostępnych informacji wiadomo, że prowadzi życie przeciętnej osadzonej. Nie uczestniczy w życiu publicznym za kratami, nie udziela wywiadów, jest określana przez służbę więzienną jako neutralna. Jej brat również wciąż jest w więzieniu i nie zgłaszał się o przedterminowe zwolnienie. O pozostałych współsprawcach praktycznie nic nie słychać. Po opuszczeniu zakładów karnych zniknęli z przestrzeni publicznej. Sąd nie ma wątpliwości. Wyrok jest surowy. Małgorzata R. skazana na dożywocie za pomysł, organizację i brutalność czynu. Brat ląduje za kratami z 25-letnim wyrokiem, choć wcześniej przez kilka lat skutecznie ukrywał się poza Polską. Pozostali także słyszą wyroki niższe, ale i tak dotkliwe. Ta sprawa na zawsze odcisnęła piętno na środowisku handlarzy telefonów. Pokazała, jak niepozorne osoby mogą być zdolne do rzeczy niewyobrażalnych, jak chęć szybkiego zysku i bezwzględność prowadzą do tragedii. Małgorzata R. Dziś nazwisko znane każdemu, kto interesuje się polską kryminalistyką, już nigdy nie opuści murów więzienia. Mało brakowało, by główna oskarżona uniknęła kary. Przed procesem Małgorzata została skierowana na leczenie do szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Udało jej się stamtąd uciec, a jej bliscy próbowali zorganizować wyjazd za granicę. Przeszkodziła im jednak policyjna akcja. Kobieta została zatrzymana tuż przed wejściem do auta, w którym czekał na nią ojciec i dziadek. Śledczy znaleźli sfałszowane dokumenty i bilet lotniczy do Meksyku, gdzie miała się schronić przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jej historia jest przestrogą. Nawet najbardziej banalna transakcja, nawet spotkanie w lesie może skończyć się tragedią, jeśli na jednej szali położyć pieniądze i ludzkie życie. Jeśli zainteresowało Cię to prawdziwe śledztwo, zostaw subskrypcję, a ja niedługo wrócę z kolejną wstrząsającą, autentyczną historią z polskich akt kryminalnych.